ściany, uszap i w pokoju. Taka vlogerska. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają, krótkie TLDR o mnie. Cosplayerką jestem już od około 10 lat, co jest bardzo dużym kawałkiem mojego życia. Ostatnio nawet udało mi się połączyć to z moim życiem prywatnym i skończyłam dyplom projektanta ubioru. Mam nadzieję, że skorzystacie na moim doświadczeniu i unikniecie głupich błędów, które ja przez większość swojego życia sama musiałam weryfikować. W dzisiejszym filmiku przejdziemy krok po kroku przez proces szycia podstawowej, basicowej bluzy. Teraz pokrótce 3 miejsca, w których możemy poszukać wykroju, jeśli nie umiemy go skonstruować sami. Pierwszym miejscem, w którym należy poszukać takich wykrojów, jest na pewno Google. Ludzie szerują swoje wykroje, są za darmo w bardzo dużej ilości przypadków. Drugim takim miejscem, w którym możecie znaleźć takie wykroje, jest gazeta, która nazywa się Burda. Burdę możecie kupić praktycznie w każdym kiosku, nawet w supermarkecie widywałam. Jej cena tak waha się między, nie wiem, 15, chyba 16 zł. W tej gazecie znajdziecie różne wykroje, w zależności od tego, jaki to będzie numer. Mogą być to wykroje, które będą przeznaczone typowo na sezon letni albo zimowy. Online jest też możliwość zakupienia sobie takiej burdy ze starymi wykrojami. Niekoniecznie musicie szukać gdzieś wykroju na bluzę albo na cokolwiek innego w nowym numerze. Jest jeszcze trzeci sposób, który ja wykorzystałam akurat przy tworzeniu tej bluzy. Mianowicie, pierwsze co musicie zrobić, to przejść się do jakiegoś second handu albo znaleźć bluzę, którą już macie w szafie i nie wiecie, do czego ona Wam się może już więcej przydać. Ma jakieś dziury, jest poplamiona. Taką bluzę należy rozciąć i przenieść wykrój, który macie po rozcięciu, na papier. Należy oczywiście pamiętać, że wtedy w każdym miejscu, w którym rozcięliśmy bluzę, trzeba dodać po 1 cm na dodatku na wszycie. Jeśli chodzi o ten tutorial, ja wybrałam bluzę, która akurat przyda mi się do przyszłego projektu, więc ona jest specyficznie robiona pod konkretną postać. Weźcie pod uwagę też to, że tutorial przygotowany został tak, aby wszystkie rzeczy, które się w nim znajdują, były uniwersalne, także macie tutaj sposób na wszycie zamka, wszycie kaptura, wszystko to możecie wykorzystać w swoich własnych projektach. Musicie pamiętać o tym, że każda maszyna będzie działała troszeczkę inaczej. Będzie miała przełączki w różnych miejscach i tak samo zakładanie nici będzie odrobinę różne. Na przykład te plastikowe maszyny, które będziecie mogli dostać chociażby w Lidlu, będzie miała podpisane wszystkie kroki zakładania nitki. Będą opisane numerkami od 1 do 5. Także pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie zrobić, zanim siądziecie do maszyny, jest przeczytanie instrukcji. Każda nowa maszyna będzie miała tą instrukcję, będzie opisane dokładnie, jak zakładać nici, jak zakładać bębenek. Tutaj przykładowo tylko pokazuję to tak względnie na moim starym 30-letnim łuczniku. Jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, którą trzeba pamiętać przed rozpoczęciem szycia, jest to, żeby posiadać 2 pary nożyczek. Nożyczek do materiału oraz tych do papieru. Musicie o tym pamiętać, bo jeżeli będziecie ciąć papier nożyczkami do materiału, natychmiast je stępicie i nożyczki będą prawdopodobnie już nie do uratowania. Tak jak mówiłam już Wam na początku, tutaj pracuję z moim wykrojem, który odbiłam sobie na papierze od bluzy, którą rozcięłam wcześniej. Oczywiście z pełną pomocą mojego kochanego Kitka. Współpraca z nim jest naprawdę wyczerpująca, musicie mi uwierzyć na słowo. Tutaj widzicie rozłożony wykrój, ten, który przeniosłam sobie na papier z mojej wcześniej rozciętej bluzy. Oczywiście rozkładamy wszystko na złożonym materiale. Jeżeli chcemy mieć 2 części, 2 rękawy, 2 boki, ewentualnie jeżeli chcemy mieć część, która musi po środku pozostać cała, ale chcemy, aby jej prawy i lewy bok były swoim odbiciem. Oczywiście wycinanko nożyczkami do materiału. Jeśli chodzi o wykrawanie rękawa, dobrze jest też mieć właśnie prawą stronę w środku, bo dzięki temu, kiedy wykroicie już faktycznie ten Wasz rękaw, będziecie mieć po rozłożeniu prawy i lewy. Pamiętajcie też o tym, aby układać materiał zawsze prawą stroną do środka. Jedynym wyjątkiem od tej sytuacji jest to, kiedy pracujecie z tkaniną wzorzystą, czyli jakieś paski, kratki, po prostu wzory, które muszą Wam się zgadzać na materiale. Wtedy dobrze jest ciąć materiał na prawej stronie, żeby pilnować wzoru, żeby Wam się potem zgadzał. Oczywiście po wykrojeniu wszystkiego musimy sobie to ładnie pospinać szpilkami, ewentualnie przefastrygować nitką. A tutaj widzicie, jak spinam sobie 2 rękawy i moje boki razem z plecami bluzy. Kiedy już mamy pospinane wszystkie części, możemy sobie spokojnie przeszyć wszystkie szwy boczne i ramienne. Jeszcze szybka przymiareczka, czy wszystko aby na pewno jest dobrze połączone. Oczywiście musicie też pilnować tego, żeby wszystko przypinać po dobrej stronie, czyli po lewej. Szyjemy zawsze po lewej stronie. Wyjątkiem będzie szef francuski, ale myślę, że to będzie już materiał na kolejny filmik. Także pilnujcie tego, bo potem może się okazać, że będziecie mieć coś przyszyte po prawej, po lewej stronie i oczywiście będzie to widać, no bo materiały zazwyczaj różnią się prawą i lewą stroną. No i najgorsza zmora cosplayera – wszywanie rękawów. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie trudne. Wszystko zależy od tego, z jakim materiałem pracujecie i jaki wykrój posiadacie. Jeśli chodzi o materiał, z którym ja tutaj pracuję, czyli typową dzianinę dresową, będzie to materiał, który też bardzo dużo Wam wybaczy. Można go naciągnąć troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo, także zawsze zgubicie te nadmiary, które są w kuli rękawa. Nie każdy materiał będzie dobrze też znosił szpilki.
na przykład skóry, ekoskóry, lateksy, zostaną Wam potem po prostu dziurki, więc lepiej wtedy używać klipsów, ewentualnie po prostu fastrygować w miejscu, którym potem będziecie przeszywać faktycznie maszyną. W międzyczasie spięłam sobie jeszcze kaptur. Oczywiście 2 części. Chcemy, żeby nasz kaptur miał bardzo ładne wyłożenie, coś w rodzaju podszewki w środku, więc potrzebujemy 2 identyczne kawałki zszyte po środku. Bardzo częstym błędem wśród cosplayerów jest też nieprasowanie. Pamiętajcie o tym, to bardzo ważne, żeby prasować podczas szycia. Rozprasowane szwy wyglądają dużo bardziej estetycznie. Tutaj już przeprasowuję sobie fizelinę do kołnierza. Fizelina przydaje się w takich wypadkach, kiedy faktycznie chcecie, aby Wasz kołnierz bardzo był mocno usztywniony, a wszywanie do środka pianki nie zawsze się sprawdza. Czasami wystarczy naprawdę kawałek fizeliny, ewentualnie jakiejś mocniejszej klejonki. Kolejna rzecz, którą trzeba sobie wbić do głowy, prasujemy fizeliny i klejonki zawsze na żelazku ustawionym na tryb bezparowy. Dobrym nawykiem do wyrobienia jest też na przykład położenie sobie jakiejś płóciennej ściereczki na Waszej desce do prasowania, tak żeby przypadkiem klej nie przetransferował się na Waszą deskę. Oj, Kitku pomaga wszywać mi teraz oba kawałki kaptura. Pomiędzy część podszewki kaptura i jego prawą stronę włożyłam przód kołnierza, który wcześniej wypełniałam fizeliną. Przeżywam to wszystko teraz na lewej stronie, tak żeby po odwrocie mieć już ładne wykończenie po bokach kołnierza z przodu. Szybko jeszcze szpileczkami zabezpieczam sobie już po prawej stronie mój kaptur, tak żeby oba ściegi już mi się nie poprzesuwały. Będę to potem wykańczać po prostu stępnówką, czyli takim ściegiem poprowadzonym po prawej stronie, który utrzyma mi wszystko w jednym miejscu, no i doda temu troszeczkę estetyki. Po środku naszego kołnierza będziemy prowadzić zamek, dlatego teraz odmierzam sobie dokładnie połowę i przecinam. Kiedy mamy już gotowy dół bluzy, zszyty kaptur z przygotowanym miejscem na zamek, możemy przystąpić do wszywania kaptura do bluzy. W tym celu układamy kaptur na równi z podkrojem szyi, przypinamy dokładnie i wszywamy. Możecie też zauważyć, że szyję na 2 różnych maszynach. Jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że stopka, którą mam do zamków, po prostu nie pasuje do prowadnika tej maszyny plastikowej. Na tych nowszych maszynach, typowych stępnówkach, zawsze będziecie mieć albo w instrukcji, albo nawet na maszynie już rozpisane ściegi, dzięki czemu bardzo łatwo połapiecie się, który numerek odpowiada za który ścieg. Szybko przestawicie to na maszynie i dzięki temu będziecie mogli szyć na przykład ściegiem zygzakowym. Tutaj właśnie takim ściegiem wykańczam złączenie podkroju szyi z kapturem. Zmora cosplayera numer 2 – zamki. Zamek oczywiście na początku rozpinamy, zamek przypinamy, oczywiście na prawej stronie materiału, tak żeby móc go potem odwinąć po przyszyciu. Taki zamek rozdzielczy polecam właśnie do bluz. Jest to zamek, który spokojnie możecie rozpiąć do końca. No i wszywamy po obu stronach zamek. Ważną rzeczą jest też to, aby zaznaczyć sobie miejsca, w których Wasza bluza musi się schodzić. Wszelkiego rodzaju właśnie kołnierze, kieszonki, naszywki, które muszą po prawej i po lewej stronie być w idealnym tym samym miejscu. Żeby to zrobić, trzeba po prostu zapiąć zamek, zaznaczyć na zamku po tej drugiej stronie małym nacinkiem miejsce, w którym Wasz zamek musi się schodzić w odpowiednim miejscu i potem pilnować tego, żeby przyszpilkować go w odpowiedni sposób, tak żeby się nic tam nie przesunęło, no i wszyć drugą stronę zamka. I jeszcze odwijam tutaj dół, przeszywam to po prawej stronie i odwijam, żeby mieć ładne wykończenie dołu zamka. A tutaj więcej fastrygowania szwa. Fastryga jest bardzo fajną alternatywą, kiedy nie macie na przykład pod ręką szpilek. Zajmuje troszeczkę więcej czasu, ale jest zdecydowanie bardziej precyzyjna niż szpilki. Jak już coś sfastrygujecie, będziecie mieć mniej więcej pogląd na to, jak Wasze elementy będą się zachowywać po zszyciu. Jeśli coś Wam nie będzie pasować, bardzo łatwo fastrygę możecie po prostu wyciągnąć i nie zrobi Wam to większej różnicy, nie zostaną raczej dziurki, chyba że będziecie pracowali ze skórą. Ja w ten sposób lubię sobie właśnie przygotować pole do pracy, kiedy robię te topowe szwy, te, które już są stępnówką. Na przykład przy zamku, na wykończeniu kaptura, na rękawach, jeszcze podwijanie dołu na równi z tym, co podszyliśmy w zamku. Tutaj też macie zdecydowanie dowolność. W zależności od tego, jak wysoko chcecie mieć to podwijęcie, tak wysoko poprowadźcie sobie szef. U mnie w tym wypadku to jakieś 3,5-4 cm. Jeszcze więcej prasowania. Nie zapominajcie o prasowaniu. Prasowanie jest super ważne. Najlepiej jest je wykonywać po każdym odejściu od maszyny, po każdym przeszytym szwie. Baza do ściągaczy. Jeśli chodzi o ściągacze, macie w tym również dowolność. Jeżeli chcecie, żeby Wasz rękaw był bardziej ściągnięty, robicie węższy ściągacz. Jeśli chcecie, żeby był na równi, tak jak w moim przypadku, w moim rękawie, to odmierzacie dokładnie taką szerokość rękawa i taki kawałek wycinacie sobie na ściągacz. Wpinamy dość podobnie do tego, co robiliśmy przy rękawie. Mamy teraz tylko to ułatwienie, że nie musimy dopasowywać nic do podkroju pachy. I jeszcze ostatnie wykończenie, które akurat ja postanowiłam zrobić z folii Flex. Folia Flex jest folią termotransferową, co oznacza tylko tyle, że transferuje się pod wpływem ciepła. Raczej takie mocniejsze, domowe żelazko spokojnie sobie z nią poradzi.
przypadku mojego wzoru są to akurat tylko 2 paski, więc nie jest to skomplikowany wzór. Oczywiście sprawdzanie z obrazkiem referencyjnym, żeby zrobić to po dobrej stronie. Jeśli chcecie wyciąć swój wzór, trzeba pamiętać o tym, że rysujecie na drugiej stronie, więc fizycznie wasz projekt będzie odbiciem lustrzanym po prawej stronie. Ważne jest pilnowanie strony, po której robimy. Nie rysujemy po stronie z folią. Bardziej niż przyzwyczajony ruch prasowania, który macie na pewno, wystarczy przyciśnięcie żelazka i samo ciepło. Wtedy folia na pewno się przetransferuje bezproblemowo. No i tak, zgadliście. Kolejne prasowanie. Ale teraz już finalnego projektu, także spokojnie potem można już ją odwiesić i poczekać, aż się wreszcie przyda. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wynieśliście z niego troszeczkę przydatnych informacji i będziecie mogli spokojnie teraz zasiąść do szycia swojej własnej bluzy. Może nagramy coś jeszcze kiedyś, nie wiem, wszystko zależy od tego, czy Ola puszycie mi znowu tą super fajną ścianę ze światełkami. Trzymajcie się, pa! O kurde, jedą sus!